Witajcie, Jakub Grydziel, wasz przewodnik sudecki i przewodnik po Wrocławiu. Dziś zabiorę was do serca Wrocławia, malowniczego parku Juliusza Słowackiego. Położony tuż za dawnymi wschodnimi murami Starego Miasta zajmuje nieco ponad 5,5 hektara zieleni. Park znajduje się między Placem Powstańców Warszawy, ulicą Purkiniego i Aleją Słowackiego tuż obok Muzeum Architektury i Panoramy Racławickiej. Jego powstanie było częścią większego planu zastąpienia obronnych umocnień Wrocławia pasami zieleni. Dzięki sprzedaży przyległych działek i obowiązkowi zakładania ogrodów powstał przepiękny zielony pierścień wokół miasta. To miejsce pełne historii. Dawniej środkiem teren był przecięty przez obronną fosę miejską. Po zdobyciu Wrocławia przez wojska napoleońskie na początku XIX wieku fosa została zasypana, a mury miejskie rozebrane. W pustym miejscu powstało to romantyczne krajobrazowe założenie, którego inicjatorem i wykonawcą już w 1813 roku był Johann Friedrich Knorr, niemiecki architekt związany z Wrocławiem. Projekt parku wytyczono według koncepcji urbanistycznej łączącej promenadę staromiejską wschodniej fosy wokół Starego Miasta z terenami nad Odrą w okolicach Bastionu Ceglarskiego. Zarówno park, jak i promenada staromiejska to jedne z najstarszych tak przemyślanych przestrzeni spacerowych w Europie. Centralną osią parku jest Aleja Czesława Słani z pasem trawników i kwiatowych dywanów obsadzona lipami, klonami, platanami, innymi gatunkami roślin. Idąc dalej odchodzą dwie aleje platanowe prowadzące w stronę Muzeum Narodowego. Dziś aleje obsadzone lipami, platanami i krzewami tworzą kameralną atmosferę. Znajduje się tutaj kilka pomników przyrody, głównie platanów nasadzonych nieco ponad 200 lat temu wraz z założeniem parku. Zobaczycie tutaj również pomnikowy, charakterystyczny z powodu kształtu liści miłożąb dwukapowy, gatunek endemiczny i reliktowy występujący na stanowiskach naturalnych wyłącznie w Chinach. Wśród drzew ukryte są nie tylko ławki, ale i ciekawe obiekty małej architektury, rzeźby, pomniki i zabytkowe detale. Przez dekady teren wzbogacały kolejne nasadzenia, pomniki i mała architektura. Po II wojnie usunięto wiele symboli politycznych, a pojawiło się miejsce dla projektów patriotycznych i artystycznych jak rzeźba Anny Malickiej z Morskiej Oczekiwanie. Park tętni życiem i jest areną cichej edukacji historycznej. Warto zatrzymać się przy rotundzie Panoramy przy pomniku Juliusza Słowackiego z 1984 roku, a także przy pomniku ofiar zbrodni katyńskiej. Na skraju parku od strony Muzeum Narodowego stoją 4 barokowe figury z piaskowca pochodzące z połowy XVIII wieku. To posągi symbolizujące 4 greckie boginie, nazywane również 4 cnotami. Przedstawiają uniwersalne wartości, które towarzyszyły człowiekowi od wieków. Przyjrzyjmy im się bliżej. Pierwsza z 4 jest Pallas Athena, bogini mądrości i wojny w hełmie, trzymająca w dłoni tarczę. Athena to archetyp rozumu, strategii i sprawiedliwości w działaniu. Jej obecność przypomina, że prawdziwa siła opiera się na wiedzy i umiarze. Drugi posąg to Rhea, bogini płodności symbolizująca życiodajną moc natury. Jej figura wyraża rozwój, odradzanie się i harmonię z przyrodą, co idealnie współgra z otoczeniem parku. Trzecia to Ceres, bogini urodzajów przedstawiana z rodziem obfitości. Ceres oznacza dostatek i troskę o ziemię. Przywołuje wdzięczność za dary natury i pracę rąk ludzkich. Ostatnia rzeźba to również Athena, tym razem w nieco innym ujęciu, wzmacnia uniwersalność cnoty, mądrości i sprawiedliwości. Symbolicznie zamyka krąg cnót, podkreślając, że bez wiedzy nie ma owocnej płodności ani sprawiedliwego porządku. Te barokowe rzeźby to fragment dawnej kolekcji ogrodowej, z której ocalało tylko 4 z 11 pierwotnych figur. Dziś stoją na o wiele młodszych piaskowcowych cokołach, wciąż wprowadzając element refleksji nad tym, co w życiu ludzkim jest ważne. Park Juliusza Słowackiego to nie tylko przestrzeń wypoczynku, ale i historia wpisana w zieleń, kamień i rzeźbę. Zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca, by poczuć ducha promenady staromiejskiej,
odkryć barokowe 4 cnoty i odnaleźć własne spojrzenie na mądrość, płodność i urodzaje. Drodzy Państwo, zachęcam do odwiedzenia mojej strony, link w opisie wideo i skorzystania z usług przewodnickich po Wrocławiu i Sudetach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia we Wrocławiu.